Dzisiaj zobaczycie, jak składam set kamery Blackmagica 6K. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Z racji, że nie samym dronem człowiek żyje, to postanowiłem pokazać Wam mój jeden z kilku setów kamerowych. Tutaj puszka jest Blackmagica 6K, a o reszcie opowiem Wam w dalszej części odcinka. Chciałbym zaznaczyć, że kamera jest mi bardzo bliskim elementem nagrywania, ponieważ moje zdjęcia zacząłem robić już w 2002 roku aparatem cyfrowym, który miał 3,1 piksela. Następnie zacząłem realizować teledyski. Zrealizowałem ich około 200, może i więcej. Plus do tego realizowałem też dokumenty, jakieś reklamówki i kilka jeszcze innych form wideo. Zatem gdzieś z kamerą przez ponad 20 lat już współpracuję. Obecnie od 2017 roku zacząłem latać dronem i trochę więcej poświęciłem mu czasu. Niemniej jednak jest to urządzenie, które bardzo kocham i wydaje mi się, że przede mną jeszcze wiele ciekawych realizacji, także powracam z takim oto starym sprzętem. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest w zasadzie statyw. Mam dwa statywy i bardziej zadowolony jestem ze statywu Manfrotto. Głowica jest olejowa, jest bardzo płynna, nie przeskakuje, także na tym statywie, na tej głowicy będę montować cały sprzęt. Kolejną najważniejszą rzeczą to oczywiście są rurki RODY do tego, żeby cały sprzęt miał na czym się jakoś trzymać, żeby była podpórka na kompendium, na baterię, na ramię, także uważam, że jest to rzecz niezbędna. Ja przerabiałem kilka różnych rurek, akurat ta długość, one są chyba 30 cm, wydają mi się być jak dla mnie najbardziej odpowiednie. Na dole zamontowane jest oczywiście stopka do statywu pod cały system tilty. Zdecydowałem się na puszkę Blackmagica 6K, ponieważ nagrywa w RAW-ach, świetnie współdziała z moim sprzętem, z kolor korekcją, z całym panelem, który posiadam do kolor korekcji oraz z DaVinci Resolve, z którego korzystam. Uważam, że jest to świetne połączenie, także stąd jest ta kamera. Jedyne, jaką ma wadę, to niestety bateria, trzyma bardzo krótko i trzeba do niej było zbudować właśnie ten oto system, żeby móc pojechać na dłuższy plan zdjęciowy. Do klatki mam wpiętą przejściówkę HDMI. Jest bardzo pomocna, ponieważ gdybym wpinał tutaj HDMI bez tej przejściówki, mogłaby mi się gdzieś ukruszyć. Oczywiście w tym miejscu też może mi się ukruszyć, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że coś podczas planu mi gdzieś nie będzie stykało. Oraz tutaj mam wyprowadzony kabel do dysku Samsunga T5. Tu sobie wpinam dysk, i można już tak naprawdę nagrywać materiał. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ostatnio walczę z tym, jak podpiąć lidara do obiektywów takich jak ten, filmowych, a nie do obiektywów, które mają autofokus. I tutaj jest właśnie taki mały łącznik, który pozwala mi RODA od DJI-a podpiąć pod obiektyw. Ta rurka jest cieńsza, ma mniejszą średnicę niż normalne RODy. Stąd był problem ze znalezieniem takiego łącznika.
Do tej kamery zakupiłem zestaw obiektywów Xin. Uważam, że to są bardzo dobre, bardzo jasne obiektywy. Ma T1.5, także no, w bardzo ciemnych miejscach świetnie sobie radził. No, jedyny problem był taki, że do tego obiektywu trzeba było dokupić oczywiście kompendium na filtry ND, więc to jest idealny zestaw. Zanim jednak założę filtr, muszę założyć to. Jest to narzędzie, którym ostrzę. Dopóki nie nauczę się albo nie rozpracuję tego problemu, jak przełożyć to na system lidarowy od DJI, to cały czas radziłem sobie moją lewą bądź prawą ręką w ostrzeniu. Także to zakładam przed kompendium. Dosyć długo brakowało mi ręki przy kamerze. Czasami jak gdzieś się przemieszczaliśmy i nie chciało mi się pakować kamery do case'a, bądź nosić jej za uchwyt, tylko wrzucić sobie na ramię, no to ciężko było ją gdzieś tam trzymać, dlatego postanowiłem sobie kupić właśnie takiego, nie wiem, hand gripa. Złożony jest tutaj z przodu z Canvate'a, uchwyt jest Smalriga, mogę sobie go wyciągać, skracać i rączka też jest jeszcze jakiejś innej firmy, już nawet nie pamiętam jakiej. Wszystko super, cyk, można poskręcać, pozakręcać i już nie muszę się martwić. Wiem, że w tych czasach stosowane są metody na wędkę czy uchwyty na Ronin, no ale jednak jestem oldschoolem i tylko amatorem. Nie zapominajmy o tym. To kompendium jest całkiem w porządku. Tak naprawdę w czasach, kiedy go szukałem, było mi bardzo ciężko znaleźć jakiegoś odpowiedniego kompendium do tego obiektywu. No ale udało mi się w czeskim sklepie kupić Tiltę. Bardzo fajne, ale jedną wadę, jaką posiada jak dla mnie, to możliwość umieszczenia tylko 2 wkładek filtracyjnych. Czasami jest to dla mnie za mało. No, 3 byłyby idealnie, ale jak wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Do tego kompendium oczywiście są skrzydła prawe, lewe oraz górne. Można przysłonić sobie słońce. No i dla tych, którzy nie wiedzą, do czego to służy, to endeki, które wkłada się tutaj, to takie filtry jak okulary słoneczne, trochę przyciemniają, żeby móc nagrywać na przykład na 1/50 czy 1/100. I w zasadzie tyle. Czasami można nałożyć jakiś filtr efektowy, większe rozmycie, black misty, pro misty i tak dalej. Samsungi T5. Trochę czasu na nich pracowałem i bardzo sobie je cenię. Świetne dyski, szybka praca jest na tych dyskach.
Ja przerzuciłem się na G-Shuttle Speedy, ale do tej kamery pozostały mi one, więc no cóż, na nich będę dalej pracować. Taką mam nadzieję. Polecam. Zewnętrzny, podręczny monitor do tej kamery to Portkeys. On ma rozdzielczość 1920 na 1080, jasność ma 2000 nitów, także jest w zasadzie wystarczający. Czasami można na niego dać sobie z góry jakąś osłonkę, ale gdyby, no wiadomo, było naprawdę za jasno, to mam w potrzebie viewfinder, Zacuto, Kameleon i on naprawdę robi robotę. Kiedyś miałem taką krótką pracę na planie Fali zbrodni i właśnie pracowałem z panem Andrzejem Jaroszewiczem, który filmował Quo Vadis i pamiętam, że przez ten viewfinder ustawiałem kadry i no bardzo mi się spodobało. Oczywiście jest to bardzo przydatna rzecz. To taka mała dygresja. Kamera raczej nie obędzie się bez zasilania. Także płytka tilty musi być, ponieważ Blackmagic no niestety ma krótkożywotną baterię. Stąd korzystam z takich pakietów i prąd leci rozdysponowany na wiele różnych innych urządzeń, typu chociażby mój monitor poglądowy, czy mój viewfinder Zacuto Kameleon, czy też transmitter do reżyserki Holyland Mars, no jest, czy nawet wspomniany lidar DJI musi mieć jakieś zasilanie. Także uważam, że bez tej płytki no, większość operatorów sobie nie poradzi. Co to jest? Chyba każdy wie i nikomu nie trzeba tłumaczyć. Nawet ostatnio mieliśmy taką sytuację, że robiąc reklamówkę trzeba było przejść dosyć spory odcinek po plaży i wkładając same rurki, samego riga na ramię, no to wiadomo, że bolałoby. A idąc i trzymając kamerę za uchwyt od klatki, no jakoś to tak nie za bardzo komfortowo. Jeżeli kamera waży kilkanaście kilo, no to wiadomo, że jest to jakiś ciężar. Problem z głowy.
Czuję się zawsze tak młodo, jak przykładam tu oko. Ach, jaki jestem filmowiec.